Witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj cofamy się w czasie do roku 1977. Był to przełomowy moment dla Queen. Zapomnijcie o baśniach, ograch i mitycznych stworzeniach, o których do tej pory tak chętnie śpiewał Freddie Mercury. Nadchodziła nowa era. Era bezwstydna, przesiąknięta seksem, pulsującym basem i nowojorskim podziemiem. Dzisiaj bierzemy na warsztat jeden z najbardziej kontrowersyjnych i fascynujących utworów z albumu News of the World – Get Down, Make Love. Utwór ten został zarejestrowany w sierpniu 1977 roku w Wessex Sound Studios w Londynie. Trwa niespełna 4 minuty, dokładnie 3:51, ale to, co dzieje się w tym czasie, do dziś potrafi przyprawić ociarki. Tak naprawdę rok 1977 to moment, w którym Freddie przechodzi radykalną transformację osobowości i wizerunku. Sam w wywiadach mówił wprost: polubiłem skórę, wyobrażam sobie siebie jako czarną panterę. Narodzinom tej nowej, drapieżnej tożsamości towarzyszyły podróże po Stanach Zjednoczonych. Freddie, choć publicznie unikał jednoznacznych deklaracji, rzucał w wywiadach prowokacyjne, kokieteryjne teksty w stylu „jestem tak pedalski jak żonkil, kochanie”. Zmienił się też jego wygląd. Legenda głosi, że po spotkaniu z Glennem Hughesem, słynnym, wąsatym motocyklistą z grupy Village People, Freddie postanowił przejąć ten styl. Od tamtej pory na scenie królowała skóra, okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem i odsłonięta, owłosiona klatka piersiowa ozdobiona złotymi łańcuchami. Good old-fashioned lover boy bezpowrotnie umarł. Narodził się demon seksu. I to czuć w tekście. Jest on niesamowicie dosadny i bezpośredni. Słyszymy tam pełne ekstazy jęki, westchnienia i wersy typu bierz moje ciało, daję ci ogień, mówisz, że jesteś głodna, karmię cię mięsem. Czy jeszcze odważniejsze, zsie twój umysł, rozsadzasz mi głowę. To była czysta, nieskrępowana celebracja cielesności i seksualnego wyzwolenia. Zapowiedź tego, co Queen rozwinie później na początku lat 80. na płycie Hot Space. Muzycznie utwór opiera się na ciężkim, funk-rockowym groove'ie, niesamowicie gęstym rytmie. Jak zauważają krytycy muzyczni, utwór ma w sobie brzmienie taneczne, wręcz dyskotekowe, zdominowane przez genialną, pulsującą linię basową Johna Deacona. Słychać tu wpływy disco i funku, choć wciąż podane w ciężkiej, rockowej formule Queen. Utwór przywołuje atmosferę mrocznych klubów i seksualnej rewolucji końca lat 70. Ma w sobie coś mrocznego, grzesznego, a jednocześnie niezwykle pociągającego. Ale najbardziej fascynującym elementem kompozycji jest jej środek, tak zwana psychodeliczna sekcja środkowa, trwająca między czasem 2:37 a 3:18. To czyste szaleństwo dźwiękowe stworzone przez Briana. Kiedy słucha się tej sekcji po raz pierwszy, można dać się nabrać, że Queen użyło tam syntezatorów, np. Moog. Nic bardziej mylnego. Zespół szczycił się wtedy jeszcze zasadą no synthesizers. Jak Brian to zrobił? May połączył swoją legendarną gitarę Red Special bezpośrednio do konsoli mikserskiej, omijając tradycyjny wzmacniacz Vox. Wykorzystał do tego zaawansowany system efektów Eventide Harmonizer, dostępny w studiu Wessex, oraz specjalnie skonstruowany dla niego pedał nośny. Harmonizer umożliwiał przesuwanie wysokości dźwięku, bardzo krótkie opóźnienia i tworzenie gęstych, nienaturalnych tekstur brzmieniowych, które nakładały się na siebie, tworząc dynamiczne zmiany brzmienia zależnie od sposobu gry. Sam Brian przyznał w wywiadzie dla BBC w 1983 roku: używałem tego raczej jako generatora hałasu niż instrumentu muzycznego. Dźwięk zapętlał się i sprzęgał sam ze sobą, tworząc te kosmiczne, świszczące odgłosy. Te dźwięki zmieszano z opóźnionym echem wokalu Frediego, który symulował orgazm i ekstatyczne jęki. Ten fragment to oczywisty ukłon w stronę psychodelicznego klasyka Led Zeppelin z 1969 roku Whole Lotta Love, gdzie Robert Plant pojedynkował się z terminem Jimmy'ego Page'a. Tutaj Queen zrobiło to po swojemu, nowocześniej, mroczniej i o wiele bardziej wyzywająco. Co ciekawe, na jubileuszowe wydanie płyty z okazji 40-lecia wydano wczesną wersję demo tego utworu. Słychać na nim, jak zespół dopiero szuka odpowiedniego brzmienia, eksperymentując z aranżacją i prezentując bardziej surowe i mniej uporządkowane wykonanie. Get Down, Make Love stało się stałym i niezwykle widowiskowym punktem koncertów Queen w latach 1977 do 1982. Na żywo utwór stawał się okazją dla Frediego do totalnego zatracenia się na scenie. Ciemność, gęsty, suchy lód, pulsujące, migoczące światła.
Koncertowe wersje, które znamy z albumów takich jak Live Killers czy Queen on Fire Live at the Ball, bez tych niesamowitych efektów wizualnych tracą cząstkę swojej magii, choć muzycznie wciąż rzucają na kolana. Na koniec warto wspomnieć, że ten utwór zyskał drugie życie w zupełnie innym gatunku. W październiku 1990 roku industrialna grupa Nine Inch Nails, dowodzona przez Trenta Reznora, nagrała surowy, zdekonstruowany cover Get Down Make Love, wydając go jako bonus do swojego singla Sing. Ta brudna, elektroniczna wersja zyskała ogromne uznanie i dotarła do zupełnie nowej, alternatywnej widowni. Co ciekawe, Reznor tak bardzo zachwycił samych członków Queen, że management zespołu poprosił go później o zremiksowanie takich klasyków jak Tie Your Mother Down czy Stone Cold Crazy na potrzeby reedycji ich płyt. Podsumowując, Get Down Make Love to nie był tylko kolejny utwór na płycie. To była demonstracja odwagi twórczej i eksperymentów brzmieniowych i dowód na to, że Queen potrafiło redefiniować muzykę rockową, przesuwając granice obyczajowe i technologiczne swoich czasów. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Ci do gustu i znalazłeś w nim coś ciekawego. Jeśli tak było, zostaw subskrypcję lub zaobserwuj podcast w swojej ulubionej aplikacji, na YouTubie czy Spotify. Pamiętaj też, że sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji. Napisz, o czym chciałbyś usłyszeć następnym razem. A jeśli chciałbyś wesprzeć rozwój tego kanału i pomóc w powstawaniu kolejnych odcinków, możesz postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka. Każde takie wsparcie jest dla mnie ogromną motywacją i realnie pomaga tworzyć kolejne materiały. Dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!